Siemaneczko, witam Was w kolejnym filmie. Tym razem pewnie zdziwił Was trochę tytuł, że dlaczego, kurde, starym szoferom takie pierdoły chcesz opowiadać, jak to się awaryjnie podłączyć do ładowania, a raczej jak sobie poradzić w takiej awaryjnej sytuacji, że tak jak tutaj stoję sobie, że wiecie, gdzieś tu środek strefy przemysłowej i znikąd pomocy, nie? To już Wam wszystko tłumaczę. Ogólnie rzecz biorąc, wzięło mi się to w zasadzie dzisiaj tak rano, tam koło 9, wpół do 10 rano, stawałem sobie na pauzę i widzę, stoi Mercedes Actros na polskich tablicach z plandeką i taki trochę zaparowany, szyby zaparowane no i taki kurde ziomek w środku przestraszony, taki nie za młody, w takim można powiedzieć wieku tam 20 parę lat. No ale to mniejsza z tym. Stanąłem, zacząłem jeść śniadanie, no i słyszę tam stuk, puk, czy po angielsku mówię. No ja mówię, że tak, ale że pewnie po polsku mówisz. No mówię po polsku, no to co, no to elegancko. No i opowiada mi, no słuchaj, tam włączyłem Webasto, stałem długą pauzę i summa summarum akumulatory mi padły. Tak patrzę na zegarek, mówię, ty, ale jest 10 rano, co cię nikt nie odpalił? No nie, bo ja kabli nie mam i ogólnie tam zaczął opowiadać mi całą historię, że tam był u jednego, on nie miał kabli, u drugiego miał kable, ale krótkie. No i wiadomo, to już nie będę Was tam zanudzał. No i dobra. I pyta się mnie, czy mam kable. Ja mówię, że nie mam kabli, ale mówię, po kiego grzybać kable? Przecież nie ma problemu żadnego, żeby odpalić to nawet bez kabli. Mówię, plandekę masz, no to duże gniazdo tam nie zadziała, nie? To które tu na beczce mam, ale mówię, przecież EBS-em może się odpalić. On taki zdziwiony. No kurde, ale jak? No co ty gadasz? No i powiem Wam, dlatego właśnie pomyślałem, że nagram ten filmik. No wiadomo, jak wy starzy wyjadacze jesteście, no to nie będzie Wam potrzebne do niczego, ale wydaje mi się, że sporo młodszych, świeższych kierowców jest, no to może się przydać, więc lecimy. Drogą miejscówka zarąbista do pauzowania. No, w nocy to sobie wyobrażam, co tu się dzieje. Tu jakaś fabryka opuszczona, tutaj jakieś złomowisko. Ale może nie będzie źle tutaj. Między takimi kanałami w Brugge w Belgii stoję. No ale dobra, mniejsza z tym. I wiecie, i podpaliłem tego ziomusia, kurde, podłączyliśmy EBS i nie było żadnego problemu. I kurde, wszystko elegancko, ładnie poszło. Patrzcie, jak po myjce na Chemparku, jak opłukali mnie tym syfem, wiecie, co zaciągają z tych zbiorników, co płuczą kilka aut tą samą wodą. To takie coś właśnie się robi. Zobaczcie z boku, jak ta beczka wygląda. Całe auto, kurde, białe. A jak wyjeżdżałem w poniedziałek zeszły, no to... Znaczy zeszły, no ogólnie jak zaczynałem z szychtę, no to czyściutkie było umyte. Tu wszędzie, kurwa, białe. Beczka też. Masakra. Dlatego mówię, to lepiej nie myć. W tych miejscówkach. Tutaj ściana, kurde, z tyłu, wszystko. O Jezu. No ale dobrze to schodzi w miarę, no to chociaż tyle. Więc tak, ogólnie pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, no to jest odpalenie na kable, nie? Ale wiadomo, pierwszy problem się stwarza wtedy, kiedy te kable trzeba znaleźć. No, zazwyczaj na przykład w Mercedesie czy w czymkolwiek innym, no to tu macie przyłącze gdzieś, no ale tu kurde, w śmietniku nie ma. Więc gdzie tu może być złącze? Szczerze mówiąc, nie odpalałem nigdy go na kable, to gdzieś tu pewnie skitrane będzie. Czekaj, tu nie ma, na ramię nie ma, tu nie ma. Tutaj gdzieś koło akumulatorów. Czekaj, sobie kamerką zajrzę. Nie ma. A, tutaj jest. O. No to tak, to tutaj macie minus metalowy, tylko zaczepiacie klemę i plus, no to wiadomo, plus jest zamknięty z tej strony. No to plus trzeba zdjąć dekielek i sobie podłączyć. W przypadku, jeżeli by nie było tych kabli, no to zostaje nam odpalenie z akumulatorów. Tylko tutaj się pojawia problem, bo zazwyczaj czy w Mercedesie, nie, w Mercedesie chyba nie było na śrubę, ale tutaj w DAF-ie widzę, że na przykład jest na śrubeczkę. Co to jest? Jakaś większa 17 albo coś takiego. I dopiero jak zdejmiecie, wiecie, tą pokrywę, to możecie podłączyć sobie kabelki od kogoś.
Ale też te kable podłączać trzeba na zasadzie takiej, że wiecie, nie do jednej celi, bo to są dwa akumulatory pod spodem, tam jakby ktoś nie zaglądał, to po prostu po przekątnej, czyli tu na przykład załóżmy będzie plus, tutaj minus, to tutaj po rozbieżnych stronach podłączyć te kable. Bo jak podłączycie do jednej celi, no to albo nie zadziała, albo jeszcze diabła narobicie. No, może, nie wiem. Ogólnie rzecz biorąc, no ja tak robię, że wiecie, że podłączam do skrajnie lewej i skrajnie prawej, jeżeli oczywiście różnią się biegunami. Warto spojrzeć, to jak już zdejmiecie tą pokrywę i nie ma prądu na przykład, albo nie chce odpalić, to może być tak, że wiecie, że macie baterię naładowane, a po prostu któraś z klem nie łapie. Może być zaśniedziała, może się odkręciła. Nie wiem, sam kiedyś miałem tak, że tutaj w Mercedesie mi upaliło kurde klemę, to wiecie, to musiałem śrubę wbić, bo to w polu gdzieś tam było. Wbiłem normalnie śrubę między celę a klemę i normalnie wtedy odpaliło bez żadnego problemu, kurde, zagadał. A myślałem, że wiecie, że też jest rozładowany. Bo ani nie chciał kręcić, tylko było kurde cyk i po zawodach. No potem jak odpalicie, no to wiadomo, no jak podłączycie, no to chwilę poczekać i brum. Jak wszystko działa, jak wszystko auto jest sprawne, no to nie będzie problemu żadnego. No ale mówię, to jako w zasadzie, nawet jeżeli, zanim jeszcze kogoś znajdziecie, kto was odpali, to byłoby dobrze sobie tu zerknąć. No ale dobra, dajcie mi się wygramolić, kurde, spod tej naczepy. Opla. W przypadku, jeżeli chodzi o silosa, no to zarąbistą sprawą jest to, że macie to gniazdo 24 i kabel, nie? No to jeżeli macie gniazdo tutaj na wierzchu, to nawet jeżeli stoicie na bazie, czy drugi silos jest zaparkowany obok, no to tylko wiecie, stuk półki, jeżeli kabelek sięgnie, no to podłączacie u siebie tu z tej strony, z tej strony, u siebie jedną wtyczkę, u niego drugą wtyczkę i nie ma żadnego problemu. Nawet jeżeli wiecie, gdzieś tam na bazie stoicie albo cokolwiek innego, to może nawet nikogo w aucie nie być, bo tu jest stałe zasilanie 24. Auto może być wyłączone, tu zawsze jest prąd. Chyba że akumulatory też mu padną, no to już wtedy można powiedzieć kiszka. No i warunek taki, że czekajcie jeszcze raz, że ten kabel musi być dwustronny, bo tak jak u mnie jest, no to tu już byłby problem, bo mam bezpośrednio do ramy podłączone, nie? Tu nie ma wtyczki drugiej. Tylko bezpośrednio, nie do ramy, tylko do pompy hydraulicznej. Więc tutaj byłby problem, ale jako stary wyjadacz, to drugi kabel mam u siebie w torbie, więc tu akurat by nie było problemu. Tylko wiecie, kurde, z tej strony z tej i poszedł. Trzecia opcja, która jest dostępna ogólnie w każdym aucie, to jest taka, że sobie podłączacie tutaj kabel EBS-u, nie? Wypinacie go z naczepy u sąsiada albo ze swojego i podłączacie do drugiej ciężarówki. On jest dość długi, więc śmiało tam, jeżeli ktoś w miarę blisko stoi w rajce, no to sięgnie. Tylko tutaj trzeba pamiętać, żeby nie pokićkać stron, nie? Że odpinacie u niego od naczepy, znaczy u siebie od naczepy i podłączacie do niego, albo na odwrót. Że zawsze ciągnik z ciągnikiem musi być włączony w tej formie. Kurde, wieje, mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzało za bardzo. No i dobra, i tutaj też warto wspomnieć o tym, że na przykład niektóre auta mają zabezpieczenie na kabelku takiego kurde Torxa. Czy to gwiazdka jest? Chuj, gwiazdka. No to mniejsza z tym. Na przykład w Mercedesie, jak brałem nowe ciągniki, to tutaj miały, wiecie, wkręconą śrubę i nie wypniecie kabla od EBS-u. To też tam wiadomo, jak w nocy, bo z reguły w nocy ci padnie, albo nad ranem, jak jest ciemno. No to wtedy też trzeba najpierw wykręcić tą śrubkę, a tu nie ciągnąć na siłę, bo najszybciej to zgniecie, kurde, tą zapinkę. I tutaj sobie po prostu śrubeczkę wykręcić i wtedy pyk. I od sąsiada, czy tam do sąsiada się podłączacie i nie ma problemu żadnego. Jeśli chodzi o te gniazda właśnie 24, to z tego co kojarzę, to chyba na cysternach też są. Bo też podłączają jakieś urządzenia elektryczne, pompy, nie pompy. To właśnie też da się wykorzystać te gniazda tam w jakiś sposób. No, wszystko zależy od tego, jakie złącze macie, nie? Dobra, kolejny też sposób, no to wiadomo, jeżeli jeździcie jakąś chłodnią albo czymś takim, no to też padnie akumulator, ale też chłodniarzom chyba nie muszę tłumaczyć, że jak to się tam robi. Odpalacie od agregatu
I tyle, nie ma też tam jakiegoś większego bólu, więc po pierwsze, jeżeli nawet padnie ten akumulator, no to śmiało chodzić, pukać i ktoś na pewno Wam prędzej czy później pomoże, a jeżeli ktoś mówi, że nie ma kabli rozruchowych albo tam czegokolwiek innego, no to śmiało podłączyć ten EBS, bo z EBS-em no to jest wiadomo, cienki kabelek, ale tam też, obojętnie czy ktoś jest w aucie, czy kogoś tam nie ma, to tam też cały czas prąd idzie, więc nawet jeżeli stoicie na bazie, nie ma sąsiada w aucie, ale ten kabel sięgnie, no to podłączycie sobie, nie wiem, 10-15 minut i pójdzie, no zależy też jak macie akumulator wydojony, bo jeżeli będzie, nie wiem, przez lodówkę albo tam coś innego do zera całkowicie, no to chwilę potrwa, ale tak, ogólnie no z EBS-u tam parę razy odpalałem, to nie było żadnego problemu. A biorąc pod uwagę, jakie teraz są temperatury, to myślę, że taki filmik się tam komuś właśnie może przydać. No, myślę, że to by było w tym temacie chyba na tyle. Jeżeli znacie jeszcze jakieś sposoby, no to wiadomo, zapraszam do udzielenia się w komentarzu i z góry tych starych wyjadaczy i tak dalej, co wiecie, co już znają te metody, no to przepraszam za nudę, ale biorąc pod uwagę to, jak ten chłopak dzisiaj tam stał i wymarzł, od razu pozdrawiam, nie? No to trzeba było, kurde, nagrać filmik i przynajmniej teraz już każdy będzie wiedział, ten kto obejrzy, ten kto zajrzy, no to myślę już nie będzie miał problemu z tym. Tak swoją drogą jakby też rzucili taki temat na kursie na przewóz rzeczy albo chociażby na prawie jazdy, no to pewnie też byłoby dużo łatwiej i każdy by tam od razu z góry wiedział co i jak, co z czym się je, no ale co zrobić, no nie przeskoczymy. No dobra, swoją drogą panowie i panie, zbliżamy się do 1000 subskrybentów, więc jedno, że serdecznie dziękuję osobom subskrybującym już za udział i pomoc w budowaniu kanału. A drugie, że osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały, no to prosiłbym i byłbym bardzo wdzięczny za kliknięcie tego tam małego guziczka. To Was nic nie kosztuje, tak jak każdy mówi, nie? Ale tak jakby nie patrzeć, to chciałbym dobić do tego 1000 subików i to już będzie tak ładnie wyglądało, jak tam jedynka będzie z przodu. No a tymczasem dzięki za Waszą uwagę, trzymajcie się, do zobaczyska. Hej!